Siemka, ja jestem Adacho i z Dragon Ball Multiverse tak to już jest, że między głównym wątkiem mamy chwilę wytchnienia. Tak się składa, że przechodzimy po raz kolejny, w zasadzie już chyba czwarty, jeśli dobrze liczę, czwarty raz przechodzimy do specjala z Bojackiem. Chciałbym, żeby to był Bardock, bo jest to postać, którą lubię bardziej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mam jakieś takie dziwne wrażenie, że tego Bojacka ostatnio jest dość dużo w tych fanowskich mangach, które akurat czytam. Niemniej, historia, którą dzisiaj będziemy czytać, prawdopodobnie, bo już sobie zerknąłem na pierwszą stronę, dzieje się 3 lata po poprzednim specjalu. 3 lata temu mieliśmy wydarzenia z rozdziału 97, w którym poznaliśmy niejakiego Polara. Książę Polar to był ten gość, którego gang Bojacka był w stanie pokonać i na samym końcu tego rozdziału zostało 7 osób, a w zasadzie 6, jeśli bierzemy pod uwagę to, że jeden z nich coś tam po prostu wypaplał i Bojack go w przypływie emocji zabił. Więc mamy 6 osób w gangu Bojacka. Oczywiście jeśli mielibyśmy spojrzeć na najnowsze wydarzenia, no to on już, gang cały Bojacka został zabity przez te atomówki z innego wszechświata. Natomiast mamy tutaj kolejną retrospekcję. Jeśli chodzi o rysunki, muszę przyznać, że są dość osobliwe. Tanren Kun jest autorem, a za skrypt tradycyjnie odpowiada Salagir. Bojack, wszechstronne zagrożenie. Planeta Snower Prime. Rozumiem, że tutaj te motywy Frizy, Kulerów, Polarów i innych icebergów będą obecne do samego końca. Rok 507, nie podoba mi się to 0 po środku, 57 byłby wspanialszy. Pałac Cesarski, ta historia wydarzyła się w prawie wszystkich światach. Zastanawiam się, czy mem u mnie na kanale z 57 jest jeszcze na tyle świeży, że nowi widzowie w ogóle kojarzą, o co chodzi, bo ja tak często robię sobie żarty z tego 57, ale myślę, czy to już nie jest po prostu za stare, że tylko weterani to kojarzą, no ale okej. 3 lata! Polar nie żyje od 3 lat. A co zrobiłeś Co to jest za... Co to? Król Snower, ojciec Polara i Colda. Wow, myślałem, że to jest jakiś Frieza, który przesiedział 24 godziny w wodzie i jest cały pomarszczony. A co zrobiłeś od tamtego czasu? Nic! Książę Cold, 560 lat. Czajcie tyle żyć? Nie chciałbym. Nie chciałbym. Odetchnij, synu. Cóż to za gniew? Gang Bojacka ukrywa się, nie mogę nic uczynić. Wiedza, że te dzikusy żyją gdzieś w dziurze, jest raczej przyjemna. Król Snower, 1043 lata, ojciec Polara i Colda. No to jeśli wy żyjecie tyle lat, to jeśli on nie zrobił nic przez 3 lata, to tak jak ja bym na przykład powiedział, że nie wiem, Marcia poprosiłaby mnie, żebym przywiercił jej półkę, a ja bym powiedział, że przywiercę i przywierciłbym ją dopiero za pół roku. No, w perspektywie naszej długości życia to nie jest aż tak imponujące, że nie żyje od 3 lat. Dla nas to są 3 lata, a dla nich to jest zeszły wtorek. W dodatku musiałem włożyć sporo Nie rozumiem, dlaczego tu jest pracy. Chyba że to jest taka forma wymowy. Jest to w ten sposób pisane, żebyśmy myśleli, że może to jest jakaś wada wymowy. Niektórzy nie wymawiają R, a Król Snower wymawia 2R. No i proste. Musiałem włożyć sporo pracy w zapełnienie pustki zostawionej przez twojego brata. Zawsze miałem plany na wszelkie możliwe sytuacje, ale śmierć jednego z nas nie wchodziła w rachubę. Twoje strategie i mikrozarządzanie właśnie tu nas doprowadziły, ojcze. To siła powinna nam wystarczyć do utrzymania tego imperium. Siła. Ostatni ratunek słabe uszy. Ostatnio z Maćkiem gadałem na temat tego, co byśmy chcieli zobaczyć w przyszłości w Dragon Ball. On mówił, że chciałby zobaczyć backstory Colda i jak się Imperium tworzyło. Proszę bardzo. Jest rozdział specjalny. Co prawda fan manga, no ale to nie jest byle jaka fan manga. Na odległej planecie, która nie wpadła dotąd pod imperialne jarzmo. Oto obiecany statek. Co to są za Obi-Wan i Kenobi? Obi i Kenobi. Och, panie Duke'u. Wiedziałam, że mogę na pana liczyć. Jest niewykrywalny i nikt nie wie, że tu jest. Co to jest za chłopczyk, jakiś ufoludek, ale fryzurę ma, trochę ma taką grzywkę jak Ronaldo Nazario, tylko że Ronaldo miał taką wyciętą, a on ma pełne koło. Musiałem wyeliminować wszystkich zaangażowanych w łańcuch produkcji. Wiecie, jak to, nie można nikomu ufać. Szpiedzy Snowera są wszędzie. Och, panie Duke'u, jesteśmy tego aż nazbyt świadomi. Co to jest za baba, co to jest za gość? Kim jest ten gość i kim jest ta baba? Zaraz się dowiemy być może. Bojack? A to gang Bojacka tutaj sobie to zrobił. Czyli to była Zangia? To jest Zangia? Taka inaczej narysowana? Czyli mamy Bujina, tu jest Bido, Gokua i tu jest ten nowy, który podejrzewam, że w tym rozdziale umrze. Tak myślę. Mam nadzieję, że ta kupa złomu bez problemu dowiedzie nas na Jaina. No Jaina chyba, tak to się czyta, nie? Twoje życie od tego zależy, Zangio.
No, okej, czyli to Zangia. Twoje też, Bojack. Przestań grozić już swoim wojskom i wsiadaj. Yakichi? Yakichi! O, mamy jego imię. Prowadzisz. Zwykle lepiej nim manipuluje. Nawet Zangia miała dość ukrywania się. Chyba to łapie. Potrzebujemy tylko kilku tygodni, żeby dotrzeć na naszą rodzimą planetę. Oni chcą wrócić do domu! A po co? Bojack w ogóle z butlą? A nie podzielisz się? Nikt nie pije, tylko Bojack. Dla mnie to nie jest. Ja wolę współdzielić obiad i picie z kimś innym. Dla mnie samo picie nie jest przyjemne. Dzięki napitkom? A tak a propos. Dzięki napitkom Bojack był spokojny przez resztę podróży. Aha, chodzi o to, że był podchmielony. Spokojny przez resztę podróży i nie zaatakował nikogo po drodze. Ich tajna baza nadal była czynna. O, nie tracili czasu. A co, to jesteśmy już z powrotem na ich planecie? Wściekły pies wreszcie wraca do swojego pana z podkulonym ogonem. To są jakieś inne Bojacki z klanu Hery, tak? Ulepszyli nowych wojowników. Pamiętajcie, że oni tak naprawdę byli modyfikowani. Już tam mieliśmy jakiś czas temu ten rozdział, że Bojack był takim eksperymentem. Ulepszyli nowych wojowników. Zatem technologia nadal działa doskonale, mówi Bido. Czyli być może oni tutaj wrócili, żeby się jeszcze wzmocnić za pomocą tej technologii. Nie wiedzieliśmy, że demony skrywały 10 razy większą moc przy użyciu transformacji. Dobra wiadomość jest taka, że nasza technologia, ulepszona technologia, może was też wzmocnić 10, nawet 20 razy. Ta siła jest wasza, jeśli zgodzicie się nosić to. Ty, jakie bling bling tutaj im dają, łańcuchy złote, a tam jakaś reklama kryptowalut. Nie, tylko nie to. Bojack się nie da nabrać, to scam. Elektryczna obroża dla grzecznych piesków. Rozumiem, co to znaczy. Jesteście słabsi od nas. Bojack domyśla się, o co chodzi. Jeśli muszą ich kontrolować za pomocą obroży, to oznacza, że nie są w stanie robić tego własnym ciałem. Błąd! Jeśli potrzebujecie bata, to już was wytresuje. Bojack odkopnięty? O! Oni są silniejsi niż się wydawało. Wszyscy mogą się przemieniać. Zazdro. To płotki. Nawet w ich ulepszonej wersji ich zniszczymy, mówi Bido. Bojack się transformuje, Bojack musi... Ale pięknie tutaj wygląda to, jak zrywa z siebie te ubrania. Wreszcie! Będziemy mieli bitkę, tak? Wojownicy! Żadnych ataków energetycznych. Bojack, żadnych ataków energetycznych. A to dlaczego? Nie rozumiem. Czyli gang Bojacka i mieszkańcy, ci wojownicy... Myślę, że to mogę nazwać klanu Hera, którzy są na rodzimej planecie Bojacka, rzucają się w swoją stronę. Jedni chcą kontrolować drugich. No dobrze, niech będzie. Zobaczmy w takim razie, co się stanie z tą wersją Bojacka. No mówię, tych Bojacków już jest tyle, że... Ja mam... Nie wiem, no ostatnio faktycznie było kilka razy, że mieliśmy tego Bojacka, ale ja czuję, że ja o Bojacku czytam raz na miesiąc. Czy to jest aż tak popularna postać? Powiedzcie mi, jak bardzo lubicie Bojacka w skali od 1 do 10, podczas kiedy 1 to nie lubicie go wcale, a 10 to uwielbiacie tę postać. Dla mnie ta postać była zawsze dość neutralna, zresztą ostatnio jak robiłem ten ranking antagonistów, no to on wypadł totalnie w środku, ale jeśli chodzi o motywy, to nie są zbyt skomplikowane motywy. Design być może jeszcze tak, bo mamy ten gang, w zasadzie gang Bojacka, który jest też dość zróżnicowany, ale zgodzę się, że jest to potencjał, pomysł z potencjałem, natomiast jest to chyba jedna z najczęściej wrzucanych postaci do fanowskich mang. Takich, które się nie pojawiły gdzieś tam w mandze, czy w jakichś tam Dragon Ballach Super. I już brakuje oddechu? Nawet po przemianie nie dajecie rady dogonić. Nie należy nas nie doceniać. Albo lekceważyć po prostu. Że ja? Nigdy! Ty, Zangia jest ciachnięta, ja myślałem, że ten Yachibachi będzie przecięty tutaj, no bo przecież Zangia normalnie była na turnieju. Zangia krwawi, ale mimo wszystko próbuje jakoś to kontrolować. Puszczają te nici. O, babeczka tutaj z drugiej strony jest złapana przez te nici. To za... Kto to jest? Nie no, to jest za... Kurwa, rysowane jest to w taki sposób... Ty, no nie, no to jest Gokuła, kurwa, o co tu chodzi? Z kim ja się tutaj biję? Ja myślałem, że to Zangia jest... Czy możecie rysować to normalnie? Ty, naprawdę, te rysunki są ładne, ale nie są Dragon Ballowe. To nie jest Bojack, bo ma te zbroje. To jest Bujin, tu jest gość atakowany, czyli jakby gang Bojacka ma inny kolor skóry. Więc tutaj ta babka z oddziału Hery jest pokonana, a to Zangia sobie dobrze radzi. Ogłuchłeś? Żadnych ataków energetycznych. A tu jest Gokuła, okej. Hehe, takie robaki jak wy miałyby mnie okiełznać? Bojack nawet, chociaż nie widzę, no, czy on jest przetransformowany? No nie no, transformował się wcześniej. No mówię, rysunki są ładne, ale w sytuacji, w której mamy gang Bojacka, który nawet nie jest rysowany jakby typowo pod model, tylko są inne modele postaci, trudno jest rozróżnić tutaj, kto bije kogo, zwłaszcza, że mamy bitkę 5 na 3, a nawet 6 na 3.
9 osób. Bojack zaatakował... Nie wiem, czemu oni nie mogą atakować tymi atakami energetycznymi. No mówię, te rozdziały specjalne rządzą się trochę swoimi prawami. Ja oczywiście przed tym, jak to nagrywałem, przeczytałem sobie te poprzednie. Może jest to coś, czego nie rozumiem do końca, ale z jednej strony doceniam, że ta historia jest opowiedziana, bo mamy jakby rozwinięcie świata, ale z drugiej strony czasem ciężko się to czyta. Chyba właśnie ze względu na te rysunki. No ale okej. Czyli co? Czyli to jest ten Yashamaru, tak? Ten z gangu Bojacka, który atakuje gościa w zbroi. Ta coś, co tu patrzy, nie wiem, co to jest za babka. To jest chyba ta, która została... Nie no, przecież jedna była, która była pokonana przed chwilą. Dobra, nie, to jest jeszcze inna. Oni powinni mieć imiona na czołach napisane. Żałosne. No tutaj Bido poznaje po tym swoim zaroście. Niemożliwe. Nasi najlepsi wojownicy wyposażeni w najnowszą technologię zbroi w kilka sekund. Jeśli się nie podporządkuje, to mnie też wyeliminują. Czyli mamy tak. Bojacka, Bido, aha, to jest Bujin, ten Yasha Bumbu, Gokuła i Zangia. Czyli wszyscy przeżyli z gangu Bojacka, okej. Zwiększenie mocy wymaga 2 rzeczy. 12 godzin naświetlania w tych komorach i noszenia tych kamieni. Przebadaliśmy kamienie szlachetne, które nosił Bojack i miały one znaczny wpływ na waszą zwiększoną moc. Nie mam jeszcze zbroi inkrustowanej kamieniami w waszym rozmiarze, ale chwilowo możecie to sobie nosić na sobie. To jest geneza tych ich kolczyków, widzicie? Czyli te kamienie dają im dodatkową moc. Daj mi dużo naszyjników, mówi Bojack. Możemy wzmocnić tylko 3 osoby naraz. Kto chce iść pierwszy? Gokuła się zgłasza. Bujin, wszystko mi jedno. Ruszaj. No patrzcie, Bojack, ustępujesz miejsca? Sprawdzam, czy to pułapka, zanim spróbuję. Jesteśmy królikami doświadczalnymi. Czyli idzie Gokuła, idzie Yashi i idzie Bido, tak? Dobra, musimy poczekać tylko 12 godzin. Jest stołówka, jeśli jesteście głodni. Do zobaczenia jutro. Bujin, Zangia, pilnujcie komór. Przyjrzę się stołówce. Bujin, twoja warta, ja się przejdę. Bujin zostaje sam. Powiedział, że wszystko mu jedno, także niech będzie. Może tutaj jakieś sidła zostały zastawione na nich, tylko że Bido i Gokuła się oswobodzą z tych komór, a ten Yasha zostanie zabity. Wzmacnianie Bojacka to dolewanie oliwy do ognia. Tutaj rozmawiają chyba jakieś inne postacie. Zabili naszych ostatnich wojowników. Sądzisz, że mamy wybór? W każdym razie Bojack może rozwalić świat. Mi to rybka. O ile on, jego dziwka i jego banda debili. Wow! Zabiją demony, to mi pasi. Chodzi o tutaj gang Freezy, znaczy rodzinę. I tak trzymać! Zajmiemy się demonami, ale to dopiero początek. Wtrąca się Zangia. Wasze obiekty są przestarzałe. Możecie liczyć na moje wsparcie finansowe dla zapewnienia ciągłości operacyjnej. Następnego dnia Yasha, Bido i Gokuła wychodzą z komór. Spójrzmy na wyniki. Wszyscy są w stanie się transformować dzięki tym kamieniom. Nieźle, co? 12 godzin naświetlania i tyle. Niesamowite. Cała trójka jest już silniejsza niż demon mrozu. Gdybym miał tę moc przeciwko Polarowi, to bym go sam załatwił, mówi Bido. Okej, moja kolej. Bojack jak się jeszcze wzmocni? Chłopie. To będzie jak Broly. Kilka godzin później jest Bujin, Bojack i Zangia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak silny teraz będziesz, Bojack. Ale moim zdaniem przywaliłeś już w sufit. Alarm! A to co? To samo było, jak wy Wow! Przyleciał jakiś Polar, albo Colt, albo co to jest za Golden Snowman? Jak on się nazywał? Snowman? Golden Snow? A tutaj? W kapturze? Kto jest tym zakapturnikiem? To Snower. Zmienił formę jak Polar. Osiągnął maksymalną moc i jest o wiele silniejszy od syna. My też. Jak nas znalazł? Ty, konfituro! Wcale nie! To jest złoty Snower. Złoty Snower. Pan Duke był martwy, a także konkretna część jego zespołu. Łatwo było poznać powody i odnaleźć ich ostatnie dzieło. Jaki tutaj jest w ogóle piękny Bido, co jest? A ten wielki? Colt w finalnej formie? Colt nie panuje nad swoimi formami walki. Jest daleko stąd, bezpieczny. Zdrajcy. Co to jest? Kto jest w kapturniku? On był w białym? Kto jest za kapturni? To jest Segui, czyli ten, który był w pierwszym rozdziale, albo nawet w drugim rozdziale. Ten, którego Bojack pokonał i wtedy rozpoczął się gang Bojacka. Dołączyłeś do wroga? Jak śmiecie. Kto zaprzepaścił wszystkie szanse zemsty na demonach? Prosto z mostu mówi, nie? I dołączyłem do demonów, bo chciałem się na nich zemścić, ale teraz w sumie chcę się bardziej zemścić na was. Kto inny zdradził cały lud Jalakakaciakali?
jak nie wy. Skończyłem procedurę i ulepszyły mnie technologie Imperium. Zniszczę was. Segui? Sebastian, to ty? Czyli może Segui zniszczy tego Yashamaru, a potem Bido z Goku zniszczą Segui. Tak myślę. Okej, mamy Yashamaru i Segui. Nie tak prędko. Nagle pojawia się na drodze Bido Snower. Co to za bitka? Bido ze Snowerem, jakieś kurwa yin-yangi tutaj tworzy. Bido nie może nawet trafić w Snowera, który z założonymi rękoma unika jego ciosów. To tylko Snower i Segui. Inni nie skończyli procedury. Musimy sobie poradzić sami. Znowu kolejna walka, kurwa, rysowana w taki sposób, że nie wiem, kto jest kim. No dobra, chyba muszę patrzeć po tych kolczykach. Segui rzuca się w stronę Gokui. Taka mrówka jak ty nie jest godna władania tym mieczem. Co, tym? Chyba to zabrałem jakiemuś trupowi. A ja to zabiorę twojemu. Gokuła odrzucony. Bido dostaje lepę z ogona od Snowera. Jesteś niewiarygodnie silny. Co? Nie chciałbyś przejść pod moje rozkazy? Snower proponuje Bido. Chyba Nie, to... Co? No to on tu gada kurwa z Bido, a tu nagle się włącza ten Yashamaru. A za to ty nie przydasz się... Okej, czyli to Snower przedziurawia Jaszę. Przedziurawia go po prostu w główkę promieniem z paluszka. Typowe dla tej rasy. Dupek. Polar. Snower. Co te demony? Ty, Bożak wyszedł! Bożak wyszedł z Zangią i Bujinem! Co te demony mają w tym całym przybywaniem w najgorszym momencie? Nadal nie możemy się przemienić. Wybuch przerwał procedurę. Walić to. Przerwana czy nie, czuję się 10 razy silniejszy niż przedtem, mówi Bożak, który ma 5 naszyjników aż i 2 kolczyki. Obłożyli go żelastwem i jest silniejszy 10 razy. No okej. Wreszcie wypełzłeś ze swojej nory, mówi Snower do Bożaka. No i tu jest jeszcze ten Shigui, który oczywiście chce tę zemstę na Bożaku dokonać, no bo przecież to Bożak go tam domniemanie zabił. I kiedy ma zadać mu już cios, Zangia i Bujin blokują go za pomocą swoich nici. Nie umiesz nawet zdechnąć, co? Ale kurwa, wielkie wejście Segui miał, nie? Gość się pojawił i Bożak go po prostu zabija jedną ręką. No dobra. Bożak jest tutaj kreowany na naprawdę potężną postać. Kiedy się powerupuje, nawet kropla potu spływa po twarzy Snowera. Szukałeś Bożaka, królewiątko, to go znalazłeś. Jakaś ostatnia wola? W sumie nie mów. Nie obchodzi mnie ona. Taka moc nie powinna istnieć. Czy ona nie jest zagrożeniem dla porządku w galaktyce? Zaiste... O! Kto tu wchodzi? 4 Kajów wchodzi i pieczętują go w tym momencie. 4 Kajów się pojawia. Zaiste jest. Jakie wejście, Kajo? Kilka dni wcześniej. Zwykle nie rozmawiam ze śmiertelnikami, Snowerze. Ale musiałem podziękować za ten prezencik, który mi jeszcze... Geneza autka Kajo, ty nie wierzę. Który mi przysłałeś. Ale nie oczekuj w zamian za żadnych forów. Dziękuję wróżce Bobo za przywilej... Dziękuję wróżce Bobo za przywilej tej rozmowy. Nawet jeśli kosztuje mnie to miliony zylców na minutę. Znasz mnie, drogi królu światów. Mój ojciec zignorował wasze zasady ograniczenia proliferacji demonów mrozu, a ja w aktywny sposób zadbałem o przywrócenie równowagi, zabijając swojego ojca i zlecając skrytobójczą śmierć braci. Mam tylko 2 dzieci, zgodnie z wymaganiami. Colt obiecał, że zrobi tak samo, a nasza rodzina zniszczyła tylko 1 planetę, albo 2 w ciągu ostatnich 300 lat. Jesteśmy przedstawicielami stabilizacji. A teraz ten pirat, Bożak. Jego moc jest sztuczna i jest wysoce chaotyczny. Zniszczy wszystko na swojej drodze. Rozmawialiśmy już o Bożaku z królem wszechświata. Nie mamy co interweniować. Powinniście ponownie porozmawiać, gdyż zdobyłem informację, iż znowu powiększy swoją moc. Czyli to Snower... Kapuś nasłał północnego Kajo i innych Kajo na Bożaka. To północny Kajo jest aż tak potężny? Tego dnia królowie światów zebrali się. Dziękuję za przybycie. Dzień dobry, królu światów zachodu. Piękny monokl. O, to tylko stary spadek, który miałem od dawna. Dzień dobry, królu światów wschodu. O, masz skuter? Tak, to prezent od przyjaciółki. Chciałem porozmawiać z wami o gangu Bożaka. O, tak, ja też. Ich zdziczenie trwa już za długo. No i się dogadali, przynajmniej w tej jednej sprawie się dogadali. Skurwiele. Rosół skór wielu. Ostatnie słowa Bożaka. Nie mogę mówić o jedzeniu, bo jestem głodny. No to już ich nie zobaczymy. Nie jest to prezent dla ciebie, Snowerze, ale troska o stabilność świata. Będziemy mieć cię na oku, mówi jeden z Kajów. Jestem wam wielce zobowiązany. Ktoś nagle łapie za nogę Bożaka. To ten Shibunda.
Snowy Guy. Wolałbym, żeby zginął na szubienicy, ale to lepsze niż nic. A teraz, Snowerze, w imieniu ludu Jaikali wyeliminuję cię. Chłopie, ile widzisz palców? Colt przeżyje, no trudno. Załatwimy chociaż 2 na 3. Och, biedny Segui. To oczywiste, że zamierzałeś mnie zabić. Naprawdę sądziłeś, że tego nie przewidzę? To ja dałem ci wszystkie mechaniczne ulepszenia. Pozwól, że ci je zabiorę. Snower jako jeden z niewielu demonów mrozu umrze we własnym łóżku. Wow! No niesamowite. Spokojna śmierć. Gang Bojacka zostanie zamknięty na wieczność. Albo i nie. No, do wybuchu Cella, no nie? Do wybuchu Cella. Więc to jest koniec. Powiem wam, że fabularnie rozdział całkiem mi siadł, ale trudno się to czyta z takimi rysunkami. No ja nie mówię, że to wygląda brzydko, bo to jest rysowane naprawdę pięknie, tylko że nie Dragon Ballowo. I w momencie, jak mamy 9 postaci z tego samego klanu, i ja tych postaci nowych też nie kojarzę, i one mają podobne fryzury, i one się wszystkie biją, i co chwilę widzimy inną walkę. Chaos, trochę chaos, ale ogólnie cieszę się, że zobaczyliśmy też moment zapieczętowania gangu Bojacka, bangu Gojacka. Jeśli wam się podobało, cieszę się, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Odsyłam na stronę Dragon Ball Multiverse. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądać dalej. Nie wiem, czy tutaj gdzieś to jest napisane. Niemniej, nie przedłużam. Czekam na wasze komentarze. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.